Siemandero, dawno mnie nie było, ale teraz jestem. O nie, śmigłowiec. No, taka rzecz spadła mi z nieba, to nie byłoby grzechem przetestować. Więc dzisiaj wielki test Redin Whisper model 2025. Ale jest tak zimno, że muszę najpierw wskoczyć w pianę, zanim cokolwiek opowiem. Także widzimy się za chwilę. No, jego jedną z lepszych zalet jest to, że szybko się pompuje. A myślę, że więcej na temat tego, jak lata, to już opowiem Wam z wody. Także see ya. No dobra, może trochę przesadziłem z tym, że ten latawiec pompuje się sam. Tak naprawdę no to trzeba się trochę namachać. W końcu jest to rozmiar 15 metrów, więc no trochę tego powietrza wchodzi. Poza tym wszystkie Rediny pompujemy raczej do wyższych ciśnień. Ma to zapewniać większą sztywność konstrukcji. W przypadku 15 musimy ją napompować aż do 9 psi. Korek standardowy, tak jak w każdym Redinie. Te korki mają swoją zaletę taką, że wskazania manometru na pompce są bardzo precyzyjne, ale mają też jedną małą wadę, często gubię te nakrętki. Latawiec ma spore rozmiary, jak to 15 słabowiatrowa, więc manewrowanie nim na plaży, przemieszczanie się z nim no, jest troszkę wymagające, no ale wiadomo, jest dosyć lekki przy tym. Waży tylko 3,8 kg. Wszystkie latawce Redina są obecnie produkowane w fabryce Brainchild. Szczycą się oni, że zastosowali nowe technologie i nowe materiały. Jest to głównie to, że tuby są spawane, a nie szyte. Ma to zwiększać sztywność konstrukcji i zmniejszać wagę. Latawiec przez to waży jedynie 3,8 kg. Jeśli chodzi o lekkość i jakość wykonania, a przede wszystkim wygląd, to uważam, że jest super. Muszę jeszcze stwierdzić, że warunki są dzisiaj bardzo skromne, także to jest właśnie idealny dzień na test tego Redina, ponieważ producent obiecuje cuda. Podobno wystarczy w niego kichnąć i można płynąć. To się zaraz okaże. Po powrocie do domu sprawdziłem jeszcze, jakie wówczas były realne odczyty wiatromierzy. No i między godziną 16 a 18, wtedy gdy pływałem, było zaledwie 10 do 12 węzłów. Także spore wyzwanie dla latawca. No dobrze, zobaczmy, co my tutaj mamy. Start. Bez ósemki się obyło. No i płyniemy. 10 węzłów, 80 kg, 15 metrów, deska 138 i płyniemy na prawym halsie. Wydaje się, że latawiec zachowuje się stabilnie, nie ma żadnych niespodzianek. Wrażenie jest trochę takie, jakby ten wiatr trochę powstawał z niczego, jakby on wykorzystywał po prostu do ostatniej kropli każdy podmuch. Udało się nawet mały skok zrobić. Oczywiście no, ciężko to nawet w kategorii skoki traktować, no ale jak na takie warunki to oderwanie się od wody to spore zaskoczenie. Teraz sprawdzimy, czy się uda wyostrzyć. No jednak mimo wszystko tracę trochę wysokości. Może to kwestia techniki, może za małej deski, ale jednak kilka metrów spłynąłem, mimo że starałem się bardzo mocno ostrzyć. Wrażenia na barze są takie, jakby to był znacznie mniejszy rozmiar latawca. Jest naprawdę bardzo lekki w sterowaniu i dosyć zwrotny. Także jak na razie ta część obietnic producenta się pokrywa. Nie osiągam tutaj jakichś nie wiadomo jakich prędkości, ale
Gdybym miał foila, to podejrzewam, że całkiem komfortowo mógłbym sobie pływać taką relaksującą sesję. O, udało się nawet zrobić małego loopa. Zrobił to bez najmniejszego zawahania, także duży plusik. Chociaż duże latawce po prostu są całkiem łatwe do kręcenia loopów. Wybaczają dużo, a na tak słabym wietrze to można sobie na wszystko pozwolić. No i jak widać, trochę spłynąłem. No i ta sesja wyglądała właśnie tak. Wiatr słabł, a ja spływałem coraz dalej i coraz dalej, mimo tego, że starałem się bardzo mocno ostrzyć. No, niestety. Nie ma opcji wyostrzyć na taki słaby wiatr. Pływam prawo-lewo, ale jestem coraz niżej. No ale warunki są naprawdę skrajne. Jestem praktycznie sam na wodzie. Nikogo nie ma nigdzie. Także no, może większa deska albo troszkę więcej skilla i dawałoby to radę. Redin reklamuje ten latawiec jako totalny game changer. No, może jest trochę przesady w tym. Jest też może trochę przesady w tej cenie, którą sobie za niego śpiewają, bo nie powiedziałbym, że jest to aż taka rewolucja. No ale latawiec naprawdę robi wrażenie. Jeżeli szukacie jakiejś słabowiatrowej opcji, no to zdecydowanie jest to chyba topowa rzecz, jeśli chodzi o słabowiatrowe latawce. Natomiast jeśli chodzi o użyteczność, no wydaje mi się, że gdyby było tak 2-3 węzły więcej, no to już lżejsi ludzie mogliby spokojnie latać na 12, ja wówczas na 15 miałbym w sam raz. Czy jest to rzecz, której każdy potrzebuje w swoim quiverze? Nie wiem, to jest już kwestia upodobań. Ja na razie sobie go zostawię, zobaczę jeszcze ile z niego będę korzystał i czy przybędzie mi godzin na wodzie dzięki temu, że mam go w quiverze. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia.